Co ciekawe, tym razem Artur samodzielnie przeprowadził wymianę oleju pod domem, bez płukanek i dodatków, czysto i metodycznie, z myślą o dalszym porównaniu wyników. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Na stole w laboratorium R2D kontynuacja rozpakowywania przesyłki od Artura. W poprzednim odcinku badaliśmy jeden zestaw, dzisiaj drugi. W ramach przypomnienia, w odcinku numer 212 rozpoczęliśmy drugi etap badań dla dwóch samochodów Toyota Auris i Toyota Yaris, obie z 2011 roku, obie wyposażone w ten sam silnik 1.3.3 Dual VVTi o mocy 99 koni mechanicznych. To wtedy po raz pierwszy zestawiliśmy wyniki dla dwóch bliźniaczych jednostek pracujących na tym samym oleju, ale w nieco różnych warunkach eksploatacyjnych. W tamtym etapie badaliśmy olej Eneos HyperX, który zastąpił stosowaną wcześniej Sustinę, a dodatkowym czynnikiem wpływającym na pracę silników był nowo zainstalowany dotrysk benzyny w instalacji LPG. Przebiegi próbek wynosiły wtedy odpowiednio 10 500 km dla Aurisa i 9670 km dla Yarisa, a wyniki wypadły bardzo podobnie. W odcinku numer 298 przeszliśmy do trzeciego etapu badań, skupiając się na Toyocie Auris. Auto przejechało 10 000 km na nowym oleju X-Prime. W badaniu lepkości zaobserwowaliśmy nietypową zmianę, wzrost lepkości w 40 stopniach i jednocześnie spadek w 100 stopniach, co przełożyło się na zauważalny spadek wskaźnika lepkości. W podczerwieni pojawił się silny sygnał związany z pakietem dodatków, natomiast utlenienie i obecność paliwa były stosunkowo niskie. Ogólny wynik syntetycznego miernika jakości oleju wyniósł 81%, co było najsłabszym wynikiem spośród dotychczasowych etapów badań tego samochodu. W efekcie pojawiła się wątpliwość, czy planowane wydłużenie interwału wymiany do 15 000 km będzie bezpieczne. W dzisiejszym odcinku numer 299 kontynuujemy rozpakowywanie tej samej przesyłki i przechodzimy do trzeciego etapu badań dla Toyoty Yaris. Olej, który analizujemy, to również X-Prime, a próbka została pobrana po 8000 km. Auto nadal użytkowane jest w typowo mieszanym trybie, niemniej jednak wyraźnie w tym etapie zdominowanym przez miasto. Co ciekawe, tym razem Artur samodzielnie przeprowadził wymianę oleju pod domem, bez płukanek i dodatków, czysto i metodycznie, z myślą o dalszym porównaniu wyników. To również próbka kontrolna. Jeśli wynik będzie satysfakcjonujący, plan zakłada dalszą eksploatację do 15 000 km, a w wariancie optymistycznym nawet do 20 000. Po wynikach z Aurisa poprzeczka została zawieszona dość wysoko, X-Prime nie zachwycił, a mocny spadek wskaźnika lepkości dał do myślenia. Zobaczmy zatem, jak zachował się ten sam olej w bliźniaczym silniku Yarisa. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 40,5 mm² przez sekundę w 40 stopniach oraz 9,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 230. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy różnicę od deklaracji na poziomie 3%. Próbka świeżego oleju była weryfikowana dwukrotnie, 2 różne opakowania. Tym razem jest nieco lepiej niż w poprzednim odcinku. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 42,8 w 40 stopniach oraz 8,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 193. A to oznacza, że otrzymujemy potwierdzenie tego, co zaobserwowaliśmy w poprzednim odcinku, mianowicie degradacja tego oleju jest dość specyficzna. W niższej temperaturze wzrost o około 6%, w wyższej temperaturze spadek o około 8%, wskaźnik lepkości zredukował o około 17%. Nieco delikatniejsze zmiany niż dla Aurisa, ale trend bardzo zbliżony. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o 2 bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. W zasadzie można powtórzyć opis z poprzedniego odcinka dla Aurisa. Plama pierwsza: brak wyraźnych ciemnych obrysów ani ognisk przepaleń, co przemawia za tym, że dyspersja osadu w oleju funkcjonuje jeszcze dobrze. Ogólnie ciężko dostrzec jakieś różnice między tymi dwoma plamami, bardzo wysoki stopień podobieństwa. Druga plama wykazuje pewne delikatne zróżnicowanie. Po pierwsze, jest zauważalnie większa, po drugie, strefa rozpraszania jest nieco jaśniejsza od Aurisa. Poza tym również ma wyraźną pomarańczowo-czerwonawą obwódkę, brak ognisk ciemnego zagęszczenia czy poszarpanych krawędzi, co świadczy o stabilnej pracy oleju i silnika. Podsumowując, plamy bardzo czytelne, bez oznak nadmiernych zanieczyszczeń, choć z lekkim sygnałem o możliwych zmianach w pakiecie dodatków. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wnioski. Wyniki delikatnie lepsze niż w Aurisie. Na tym wykresie widać wyraźnie, jak podobnie przebiega proces degradacji tych olejów. W zasadzie można powtórzyć komentarz z poprzedniego odcinka, tylko wielkość zmian jest delikatnie mniejsza. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 83%, czyli w trzecim etapie badań, porównując ten wynik do poprzednich etapów, to wypada on najsłabiej, analogiczny wniosek jak dla Aurisa. Porównując degradację w Aurisie oraz Yarisie, ten drugi ma zauważalną przewagę, to znaczy degradacja jest zauważalnie mniejsza. Przy czym jest różnica w przebiegach tych próbek, co finalnie przekłada się na brak różnic w degradacji przesłanych próbek dla dwóch samochodów z tym samym silnikiem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!